Krok czwarty. Jak to zrobić? Najchętniej napisałbym tutaj jedno zajęcie. Najchętniej. Ponieważ wiem, że tylko jedno zajęcie jest w stanie zagwarantować Ci dojście do pozycji eksperta. A dlaczego warto stać się ekspertem? Dlatego, że kiedy stajesz się ekspertem, to ludzie płacą Ci więcej za Twój czas. To ludzie chętniej kupują Twoje usługi, Twoje produkty. Kiedy stajesz się ekspertem, masz po prostu łatwiej. Kiedy ludzie określą Cię, że jesteś ekspertem, jesteś ekspertką, po prostu masz łatwiejsze życie, łatwiejszy biznes. Wszystko jest prostsze. Łatwiej poprosić o pomoc, ponieważ ekspert eksperta, kiedy poprosi, to się może wymienić wiedzą. Nie musi płacić za tą wiedzę, za którą inni płacą. Dostajesz rzeczy, których inni nie mogą sobie kupić, ponieważ kiedy jesteś ekspertem, dostajesz pewne tematy. Dla mnie marzeniem było kupić książki. Kiedy byłem gówniarzem, kradłem te książki z księgarni, czego się wstydzę do dzisiaj, ale może lepsze było kraść książki z księgarni niż tak jak moi kumple wina. Ja kradłem książki, je czytałem, a potem sprzedawałem. A więc moim marzeniem, ci z was, którzy znają mnie od kilku lat, to wiedzą, że moim marzeniem było wejść do księgarni i kupić książki, te, które mi się podobają. Nie musieć wybierać. I to realizuję do dziś dnia. Nie ma dnia, jeżeli jesteśmy w mieście, uwielbiam chodzić na zakupy z moją żoną. Ona idzie kupić sobie swoje ciuchy, ja idę do księgarni. Byliśmy przed chwilą w Empiku, wyszedłem z 2 siatkami, jest matras, odwiedzam matras, kupuję kolejne siatki. I po prostu to jest frajda, nie muszę patrzeć na to, ile one kosztują, nie muszę wybierać, mogę brać wszystkie książki. I nigdy bym nie przypuszczał, że to moje marzenie, które przyznasz, kupowanie tych książek 5-10 za każdym razem 300-500 zł, to jest jednak dużo pieniędzy. Nigdy bym nie przypuszczał, że stając się ekspertem w tym, co robię, zacznę je dostawać za darmo. Ponieważ wydawnictwa dzisiaj wysyłają do mnie nowe książki, żebym po prostu je przeczytał i może o nich coś powiedział, może napisał recenzję, może nagrał film, wideo. A więc coś, co było moim marzeniem, zostało spełnione i zrealizowane przez coś innego, przez stanie się ekspertem. A to umożliwia wybranie jednego zajęcia, jednego zawodu. Jeden z głównych problemów właśnie branży MLM. Powiedziałem Ci o tym na początku, że często uwielbiam tą branżę, ponieważ ludzie są w niej nastawieni na rozwój, są wspaniali. Ale też przeraża mnie to, że bardzo duża ilość ludzi w poniedziałek sprzedaje garnki, we wtorek suplementy, w środę pościele, w czwartek krem na porost dupy, w piątek sam nie wie, co sprzedaje, w sobotę coś jeszcze innego. Non-stop w kółko. Doskonale wiecie i macie tych znajomych w swojej głowie oflagowanych na czerwono. To jest ten maniak. Jak dzwoni X i mówi, mam coś fajnego. Co myślisz? Myślisz, kurwa, znowu. Niektórzy z moich znajomych robią tak, mówią, chodź. Garaż mam. 60 metrów. Zobacz, to wszystko, co od Ciebie kupiłem w ostatnim roku. Zostaw to. Jest coś nowego. Nowa firma wchodzi do Polski. To się liczy. I tak jak uwielbiam te osoby, tak jak darzę je niezwykłą sympatią, ponieważ są to ludzie, którzy naprawdę mają cele, naprawdę się rozwijają i uczą, tak niestety, ale większość z nich próbuje łapać 10 srok za ogon. Nie da się. Sensem jest jedna. Jedna sroczka, jedna kwoczka, jedna kaczuszka. Ale, patrzcie moi drodzy panowie, jak się wam teraz spodoba ta metaforka. Jedna kaczuszka. Ale doskonale wiemy, że jak gdyby człowiek jednej dziury pilnował, to mogłoby go pokręcić, na przykład kręgosłup. Cały czas patrzysz w jedną dziurę. Dlatego maks 2. Uczmy się od naszych braci, od Ibrahima i tego, z krajów arabskich. Oni mają 10 żon. My możemy mieć 2. Mówiąc poważnie, 2 zajęcia. Wiem doskonale, że jeżeli pracujesz na kasie w jakimś markecie i ciężko ci idzie zarabiać pieniądze, pamiętam te czasy, sam jeździłem, czekałem tylko, żeby był okres świąteczny, czekałem tylko, żeby był okres spokojny w biznesie i mogłem wziąć urlop i mogłem pojechać
zbierać coś, mogłem pracować w szklarni, mogłem malować szklarnię, a więc wiem, jak to jest pracować na wielu frontach. Tylko sęk w tym, że wtedy się przemęczasz, sęk w tym, że wtedy nie robisz tego dobrze. Sęk w tym, że takie prace sezonowe dzisiaj już nie są tak opłacalne jak kiedyś. Teraz, no sorry. I tak się cieszmy. Dzisiaj twierdzisz, że jest ciężko znaleźć pracę w Polsce. Ciesz się z ostatniego elementu, że język polski jest taka trudna, że języka polska jest najtrudniejsza na świecie. Bo gdyby nie była języka polska taka trudna, to dzisiaj, jeżeli chcesz mieć support techniczny, to bierzesz sobie z Indii albo z Uzbekistanu panią, która za $2 na godzinę będzie twoją asystentką. 6 zł na godzinę. Odbierze twoje telefony, odpisze na twoje maile pięknym angielskim. Dziękujemy. 10 godzin, 60 zł. 60 zł razy 10 dni, 600 zł, 20 dni w miesiącu, 1200 zł. Nie masz jej na swoim karku. Nie musisz płacić za nią ZUS-u. Dostajesz fakturkę. Pani załatwia wszystko. Jak jest chora, błyskawicznie jej koleżanka przejmuje ten temat. Zdalna praca w Polsce dopiero się pojawia. W Stanach jest to furora od lat. Większość ludzi tam już niemal nic nie robi. Daje innym, outsourcuje swoją pracę. A więc cieszmy się, że języka polska taka trudna i cieszmy się, że nie mamy jeszcze aż takiego zalewu. W Rosji jest to masakra. Oni po prostu walczą tam ze wszystkimi napływającymi z innych krain ościeżnych, tych niestety lekko brunatnych. W Polsce pisać po polsku, mówić jest dość hardkorowo, a więc ciesz się. Jeżeli stękasz, że praca jest słaba, jeżeli mówisz, że nie masz szans, że w twoim biznesie cię nie wspierają, że twój szef ciebie nie wspiera, że musisz siedzieć na kasie gdzieś w markecie z pampersem, no takie życie. Każdy z nas był w tamtym miejscu i każdy tak samo zaczynał. Jeżeli zrobisz pierwsze 3 kroki, jest szansa, że 4 również coś ci da. I specjalnie dla tych ludzi ten krok ma 2 zajęcia. Ponieważ wiem i zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie zarobić kasę z 1 zajęcia. Ale 3 za dużo. 4 bez sensu. 5 porażka. I znowu popełniasz błąd, ponieważ patrzysz na ludzi bogatych, patrzysz na ludzi inteligentnych, patrzysz na tych, którym się udało w życiu. I co widzisz? Ten ma interes tu, ten ma interes tam, pani ma kwiaciarnię, pani ma swój sklep spożywczy i jeszcze ma restaurację. Wow, 3 naraz, w każdej pracuje po 20, po 50 osób, ale ogarnia. Ta dziewczyna napisała książkę, świetnie w telewizji sobie daje radę, pisze do gazety artykuły, pokazuje się. Wow, ile ona ogarnia. Patrzysz na tych, którym się udało, i wydaje ci się, że tak samo możesz. Sęk w tym, że oni to robią teraz, kiedy im się udało. Z reguły większość tych ludzi ma sztab za sobą ludzi. To jest jeden z elementów, o którym ci powiem. Dream Team. Kiedy masz taki zespół marzeń, możesz robić więcej. Ale kiedy jesteś sam jak palec, kiedy jesteś tylko we dwójkę jako rodzina, skup się. Skup. Maks 2 zajęcia, które dają ci pieniądze i pracę. Najlepiej 1. Wtedy szybciej staniesz się ekspertem. Jeżeli nie ma kasy, 2. 2 minuty i z ciekawością popatrzę, napiszcie mi na czacie, ile tematów robicie naraz. Ile różnych tematów zajmuje wam czas. Dawid, studia zaoczne i dzienne, czyli 2 różne te kierunki, nieźle. MLM i prowadzenie strony www hobbystycznie. I daje radę. Super, Dawidzie, że dajesz radę. Gratuluję. Może jesteś tym jednym, który nie potrzebuje 2 tematów. Ale zadaję sobie pytanie, czy masz z tego pieniądze i czy dajesz radę się utrzymać. Jeżeli nie masz pieniędzy i dajesz radę się utrzymać, świetnie. Jeżeli nie masz pieniędzy i nie dajesz rady się utrzymać, musisz coś z tym zrobić. No bo przyjmijmy, że Dawid ma wsparcie rodziny, kobiety, faceta, nieważne. Ma swoje zaskórniaki, zarobił. Sprzedał samochód, dostał spadek. I stać go na przykład na najbliższe 2 lata. Wtedy świetnie. Wtedy nie musisz pracować, możesz się uczyć i rozwijać. I wtedy możemy iść szeroko. Ale to jest mega precyzyjne, co teraz do was mówię. Jeżeli mamy problem z pieniędzmi, czyli nie możemy się utrzymać w życiu, musimy się skupić. To jest jasne, moi drodzy? Musimy się skupić, bo bez tego będzie dupa. Ines. Etat, zlecenie, ta sama branża, czyli powiedzmy jeden temat to jest, plus hobby z zarobkiem. Piotrek, no oj, nie doliczę. 1 firma, studia, własna firma, temat biznesowy 1. Tu Cepter, tu prąd, tu odszkodowania, tu jeszcze 1 MLM. No, Piotrku,
Zdecydowanie jest tego zajebiście za dużo. Sylwia pisze, obrabianie zdjęć, słuchanie do szkoleń jednocześnie i pisanie książki tak codziennie. No ale to jest pewnie 1 albo 2 tematy, także nie jest źle. Agata, 2 prace w grafice i ceramice, studia artystyczne i własna pracownia artystyczna. Dająca 4 tematy, ale tak, one się zazębiają, a więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to nie jest 4, tylko są 2, a nawet w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że jest 1, ponieważ jeżeli to studio artystyczne równocześnie zajmuje się grafiką i ceramiką, to jest to 1 temat, to jest to ekspertyza szeroka. I dostaniesz odpowiedź w kolejnych krokach, dlaczego dzisiaj nie masz jeszcze pieniędzy. Dream Team. Robienie tak szeroko potrzebujesz mieć wsparcie. Nie ma opcji. Nie ma opcji robienia czegoś samemu. Michał Anioł, Leonardo da Vinci, oni wszyscy mieli swoją służbę. Ktoś robił za nich jedzenie, ktoś za nich sprzątał. Oni wszyscy mieli wsparcie. Mieli swoich uczniów, swoich czeladników. Większość tych ludzi dookoła miała tabuny, sztaby ludzi. Coś, o czym mówię na mentalnym samuraju. Dzisiaj o tym nie będzie, więc dostaniecie taki mały bonusik. Mianowicie atrybuty mocy, czyli świta. Bardzo mocny temat. Potrzebujesz ją. Wtedy możesz robić wiele tematów naraz. Paweł, w pełni zgadzam się z Michałem. Swego czasu starałem się złapać kilka srok za ogon. Niestety wszystkie uciekły. Tak to bywa. Na szczęście możemy wyciągać wnioski. Tym razem jedno zajęcie i jest zdecydowanie lepiej. Robert, czy pracę możemy zaliczyć do zajęcia? Przecież na pracy nie trzeba się skupiać. Poproszę o zooma na moją zdziwioną twarz. Czy pracę możemy zaliczyć do zajęcia? Przecież na pracy nie trzeba się skupiać. Pytanie, jaka to praca? Ale coś mi mówi, że chyba nie. Adam. A co gdy każdy z tematów daje nam jakieś korzyści materialne, a jest ich więcej niż 2? No to, chłopie, brzmisz jak inwestor. Ponieważ inwestor, ktoś, kto ma więcej kasy niż potrzebuje, uwaga, mała definicja, inwestor ma więcej kasy niż potrzebuje i ma więcej umiejętności nie tylko ze swojej dziedziny, a więc może inwestować tą kasę w innych miejscach, dzięki czemu tworzy niezależne strumienie i instrumenty finansowe, dzięki czemu może stawać się bogatszy i mądrzejszy. On śpi, a w tamtej firmie pracują. Inwestor. Jeżeli jesteś inwestorem, good job. Jeżeli nie, to przypomina to tylko i wyłącznie chwilowe podniecenie się tym, że masz kasę z kilku źródeł. I tu ostatnie pytanie. Dawid. Mam pytanie. Jeżeli kilka tematów jest ze sobą powiązanych, tak jak to mówiłeś w pierwszym kroku, to czy traktuję to jako jeden? Tak, już to odpowiedziałem, ale jest to dość istotne i warto jest to powiedzieć. W chwili, kiedy idziemy w kierunku naszego celu, bo pamiętaj, cały czas mówimy o Twoim celu, tak? Nie używamy moich przykładów, tylko Twoich. Daję Ci cały szeroki kontekst. Jest to trudniejsze w prowadzeniu, ale każdy z Was może podłożyć swój własny cel, swoje marzenie, swoje pragnienie tutaj. To jeżeli zmierzamy w tym kierunku i powiedzmy potrzebujemy umiejętności trochę więcej, tak jak już mówiłem, powiedzmy własny biznes, no to z reguły ten biznes to jest produkt, to jest usługa, to jest dział finansów, to jest jakiś marketing, to jest jakieś miejsce, powiedzmy, napiszmy, czy placówka, czy biuro. To są jacyś ludzie. Jest bardzo dużo aspektów, które są powiązane z jednym. I teraz często nam się wydaje, że nie jesteśmy dobrzy w biznesie, ponieważ nie zrobiliśmy tego. A tak naprawdę to tu pod spodem jest jeszcze 5 innych, o których nie wiemy. Dlatego Twoim głównym zadaniem i każdego z nas jest, kiedy zajmuje się danym celem, danym projektem, danym materiałem, to najpierw poszukać kogoś, kto to zrobił. Dowiedzieć się od niego, co jest istotne, a co jest nieistotne. Przemodelować to, spytać się. Nie popełniać tych samych błędów, upewnić się. Ktoś Ci powie, w biznesie najważniejszy jest produkt. Przychodzisz, a Wawrzyniak mówi, nie, w biznesie najważniejsi są klienci. Bo jeżeli nie będziesz mieć klientów, którzy kupią Twój produkt, to po co Ci produkt? Ktoś Ci powie, najważniejsze jest biuro. A ktoś inny powie, człowieku, dzisiaj internet. Wszystko przez internet, nie potrzebujesz biura, potrzebujesz piwnicę z internetem. Ktoś Ci powie, nie no, bez dobrego działu finansów to porażka. Nie do końca. Do 1 miliona ogarniesz wszystko sam.
Bez problemu, rozliczysz wszystko. Po pierwszym milionie już jest trudniej. Usługi, tylko usługi, tylko usługi. A ktoś powie, ale jakie usługi? Ja pakuję paczki i wysyłam. Tylko produkty. A więc każdy z nas będzie miał inne zdanie. Jedno jest pewne, tych tematów trochę jest. I twoim zadaniem jest właśnie wybrać strefę monotematycznie i wybrać w niej wszystkie elementy i wszystkie aspekty. Przypomina to konkretną robotę, no ale niestety takie życie. Nic nie jest tak proste, jak możemy o tym mówić, albo nam się wydaje. Dla podsumowania jeszcze powiem Ci i pokażę coś takiego. Popatrz. Dlaczego 2 zajęcia? Ponieważ kiedy wychodzisz na scenę, to nie masz już czasu poprawiać świateł, reflektorów. Jesteś już na scenie. Kiedy wychodzisz na scenę swego biznesu, nie masz szansy stanąć po drugiej stronie. Możesz się skupić tylko na jednej rzeczy. Ktoś inny musi to robić. Kiedy ja teraz mówię do Ciebie, to kilka osób zajmuje się cały czas interakcją z Wami. Kilka osób sprawdzało serwery. Jeszcze inne osoby zajmowały się firmami, dzwoniły, żeby techniczne tematy załatwić. Ktoś inny stoi za kamerą, ktoś inny pilnuje świateł. Jest tu kilkudziesięcioosobowy team, który się tym zajmuje. Dzięki temu Ty masz za darmo live'a. Ja już tego nie zrobię, ja stoję w tym miejscu. I tak samo Ty. Kiedy wyjdziesz do przodu, to nie zajmiesz się tym, co jest z tyłu, a więc nie możesz się rozkraczyć. Nie możesz robić wszystkiego naraz. No i drugi aspekt. Takie małe pozytywne nastawienie. Co za dużo, to wiemy. Może się odbić, może się zmęczyć. Wiele z Waszych komentarzy brzmiało tak, że no robię dzisiaj kilka tematów i z każdego mam po trochu kasy i dzięki temu mogę zapłacić rachunek. Świetnie. No ale jeżeli będziesz cały czas tak robić, odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy Twoja energia, siła, skupienie i koncentracja będą wzrastały? Wydaje Ci się, że tak. Prawda jest taka, że nie. A więc dzisiaj ogarniesz 10 tematów. Z każdego masz po 1000 zł, dzięki czemu zarabiasz 10 tysięcy. Przykładowo. Tego Ci w ogóle życzę, tak? 10 tysięcy, a nie z 10 tematów po 100 zł i zarobić 1000. No i teraz mówisz sobie, mam 10 koła. A więc Polak myśli jak? Ogarnę 20 tematów, będę miał 20 koła. Sęk tym, że przy 15 już Ci plecy pękną, a przy 16 będziesz przeziębiony, a przy 17 już tego nie zrobisz. A jak będziesz przeziębiony, będziesz zmęczony, to nie zrobisz żadnego z 17. Może 1 albo 2. Niestety w pewnym momencie musimy wybrać. Tak jak w życiu możemy chcieć dużo, ale wybieramy jedną partnerkę, jednego partnera. Tak jak w życiu chcielibyśmy, żeby dla nas pracowali wszyscy, wybieramy jednego pracownika lub jedną kobietę, którą zatrudniamy w tym samym dniu. Nie zatrudniamy 100 osób naraz, ponieważ kto ich ogarnie? 100 osób. Zatrudniamy kolejno, przyjmujemy partnerów biznesowych. Nie robimy deali od razu na 10 różnych krain. Z jednym się dogadujemy, uczymy się, przeskakujemy krok po kroku. Tak jak tutaj te kroki. Każdy ma wspierać kolejny. Analiza. Wybrałem dany sektor, monotematycznie sektor, nie jeden temat. Trzeci. Co było trzecie? Pasja, emocje, energię, a więc życie. Życie. Ale szczęśliwe, a nie z porażką. Następne co było? Maksymalnie 2 zajęcia. No i teraz popatrz. Jeżeli przeanalizowałem swoje życie, zobaczyłem, że jest wiele tematów dzisiaj, dotykam, tak jak tam jeden z Was napisał, no zobacz, napisałeś dokładnie to, o czym mówię. W poniedziałek garnki, we wtorek pościele, w środę coś innego, w czwartek jest coś innego i w ogóle nie zliczę. Super, robiłeś do tej pory, świetnie. Masz być monotematyczny. Powiedzmy, że z Twojego biznesu wynika, że albo się zajmujesz branżą bezpośrednią, albo marketingiem sieciowym. Wybierz. Monotematycznie. No powiedzmy, że branża sprzedaży bezpośredniej, marketingu sieciowego ma ten sam element wspólny. Powiedzmy, że chcesz się stać ekspertem, chcesz stać się najlepszym sprzedawcą albo door to door, tak? Albo one on one, albo od drzwi do drzwi, albo mam jedną osobę, nawijam do niej i ona kupuje, ona wchodzi. Powiedzmy, że w to się pięknie 2 tematy łapią, prawda? Ale tutaj musisz zdecydować, na czym się skupisz. Dzięki czemu, kiedy się na tym skupisz, zobaczysz, gdzie jest pasja i energia, powiedzmy, że w tych 2 tematach pasja i energia będzie, to tutaj 2 zajęcia no musisz wybrać. Albo się specjalizujesz w garnkach i robisz to pół tygodnia, a drugi temat to powiedzmy są suplementy, inny, tak?
Albo się specjalizujesz na przykład w całym segmencie. Zajmujesz się garnkami, patelniami, zajmujesz też się kubkami i zastawą i zajmujesz się jeszcze czymś, czyli powiedzmy AGD kuchnia. Albo się specjalizujesz w ciuchach, albo specjalizujesz się na przykład właśnie pościele, poduszki, wymyślam sobie inne zdrowotne tematy, które są dla ludzi po 65 roku życia. To też jest specjalizacja. Jeżeli tutaj masz trudność, to znaczy, że tutaj tego nie zrobiłeś. Albo tego nie zrobiłeś. Zauważyliście, że każdy krok kolejny, jeżeli jest poprzedni wykonany, będzie łatwy? Będzie prosty?